dostałam chyba od swojego chrzestnego na jakieś 10. urodziny pierwszy odtwarzacz CD w komplecie z płytą. I to była płyta Edyty Górniak „Dotyk”. Pierwsze wspomnienie muzyczne moje to był zespół Bain w 1982-83 roku. Była to muzyka wieku dziecięcego, bez specjalnej rozkminy. Pierwsza styczność z muzyką, no, oczywiście w formie winylowej. Taka bajka, którą pamiętam do dziś, to Czarnoksiężnik z Krainy Oz. I było to coś, co gdzieś tam zostało mi w głowie na lata. Przez bardzo długi czas miałam tak właśnie, że po prostu słuchałam tego, co moi rodzice. Natomiast jak zaczęła mi się trochę większa sprawność manualna, to sama zaczęłam im podbierać kasety i chyba takim najbardziej przełomowym momentem w moim życiu to było, jak miałam 10 lat. No i okazało się, że moja mama miała na półce z kasetami Help, The Beatles. Pierwszą płytą kupioną, wystaną w kolejce, kupioną świadomie i za własne pieniądze, to był Perfect. No nie jest może jakaś najbardziej wstrząsająca płyta świata, ale no tak wyszło. Kupiłem Perfect biały z zielonym napisem, czyli pierwszą ich płytę, którą nie wiem, czy ten sam egzemplarz, ale mam w kolekcji nadal. Taką pierwszą świadomą, że tak powiem, płytą, taką naprawdę świadomą, była bardzo poważna płyta. Według mnie to był Enigmatic Niemen. Moja pierwsza płyta, którą pamiętam, to była kaseta ze ścieżką dźwiękową z Króla Lwa. Już ta kaseta była takim pierwszym doświadczeniem kolekcjonerskim. To była pierwsza kaseta oryginalna z hologramem, którą dostałem od mamy. Pierwsze płyty w moim przypadku to były płyty winylowe, ale to nie dlatego, że byłem takim hipsterem, tylko dlatego, że w latach 80. i wczesnych latach 90. płyta wychodziła na winylu. Jeszcze we wczesnych latach 90. polską muzykę wydawało się przede wszystkim na płycie winylowej. Na przykład płyty Dezertera, czy Sztywny Palazzi, Kobra Nocka, Obywatel GC. To była polska muzyka, którą wtedy słuchałem. Kupowała się po prostu na winylu, bo innego nośnika nie było. Moja muzyczna podróż zaczęła się w latach 90. No i tak naprawdę były to kasety kupowane jeszcze gdzieś tam na bazarkach, czy może nawet późne 80. Można było tam dostać dużo popularnej muzyki, ale też trafiały się jakieś rodzynki jak Beastie Boys czy Cypress Hill i tego typu rzeczy, nie? I to było dość ciekawe i też niełatwe do zdobycia, bo hype na to był dość spory i te kasety szybko znikały. Lata 90. dla mojego pokolenia to były kasety. Na płyty kompaktowe rzadko kiedy było nas stać. O ile kompakt był tym nośnikiem ekskluzywnym, o tyle winyl był tym nośnikiem dla wtajemniczonych. Wtedy był jedyny sklep, to był na Kropówkach. Pamiętam, stało się w kolejce, to nie było tak, że po prostu tych płyt było, że człowiek drżał, czy na przykład, czy wystarczy, czy będzie właśnie ta płyta. Także to były drżenia, że tak powiem, wręcz egzystencjalne. To nie było tak, że po prostu się chodzi, szło się i kupowało, nie? To nie było tak. Posiadanie fajnej płytoteki było dużym wyzwaniem. Były oczywiście księgarnie, gdzie ciężko było coś upolować, bo trzeba było raczej na bieżąco. W ciągu, nie wiem, jednego dnia wszystko się rozchodziło i kupienie płyty, na której nam zależało, było dosyć trudne. I tych sklepów było ileś tam. Ja na przykład miałem taki zwyczaj, że po szkole jechałem sobie na objazd po tych sklepach. I teraz tak, oprócz sklepów były giełdy. Więc obowiązkowa była giełda w Hybrydach, to niewątpliwie co wtorek trzeba było tam być. Bo jeszcze był tak zwany perski. Perski był taki troszeczkę podejrzany bardziej. Ja wolałem Skrę i oczywiście Wolumen jest tutaj ważnym punktem. Pierwsze takie moje ulubione miejsce, do którego często wracałem i kupowałem już wtedy, pamiętam, te legalne rzeczy, bo to już było zdaje się, druga połowa lat 90. to było Uzi. Sklepik w podziemiu kina Ochoty. Znakomite miejsce, gdzie można było kupić też i różne gadżety, i koszulki, i pierwsze martensy, zdaje się, w Warszawie. Ciekawe, to teraz śledził, który tam to prowadził. Był jednym z prowadzących Uzi, teraz do mnie po płyty przychodzi. Stary funkowiec. Lata 90. Oczywiście Stadion Dziesięciolecia i wszystkie nielegale, bo tak się wtedy po prostu czerpało fajne amerykańskie rzeczy, które nie były dostępne.
Miałem stypendium w Japonii kiedyś, byłem w Japonii prawie przez 4 lata. To był wtedy dla mnie szok kompletny, dlatego że tam było po prostu wszystko. To było coś niesamowitego, mogłem sobie wybierać, przybierać, no i po prostu ta pasja buchnęła, jakby się na nowo narodził. Stypendium nie było duże, w związku z tym, ale pomyślałem sobie, że można by się wymieniać, z Polski sprowadzać na przykład jakieś płyty i tam sobie sprzedawać to, i kupować po prostu japońskie. Zaczęliśmy najpierw od własnego sklepu internetowego, gdzie sprzedawaliśmy własne płyty z własnego katalogu, a potem także inne płyty, tak? Jak gdyby ten sklep się powiększał, poszerzał, oczywiście tylko internetowo, jego katalog był coraz większy. A potem takim momentem przełomowym byliśmy sklep stacjonarny. Połączyliśmy sklep jeszcze dodatkowo z kawiarnią, wine barem, także cały czas poszerzamy zakres działalności. Sześć lat temu wpadłem na pomysł, żeby zacząć organizować po prostu targi. Forma giełdy w hybrydach troszeczkę kojarzyła mi się z inną epoką. Chciałem wprowadzić trochę świeżości w formę targów. Towarzyszyły nam DJ-sety. To wydaje mi się, że była taka świeższa forma, która zagościła w Warszawie na dobre. Wpadłem w końcu na pomysł, że może warto zaryzykować i otworzyć coś swojego. I właśnie jesteśmy tu w tej mojej małej piwniczce na Pięknej. Marzyłem, żeby to nie był zwykły antykwariat, zwykły sklep albo sklepiku, tylko żeby to było takie miejsce wtajemnicze, nie? I z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie jest to chyba jedyny antykwariat taki płytowy, który ma pokój odsłuchowy na bardzo wysokim poziomie. Wcześniej to był magazyn plakatów, bo jesteśmy w budynku dawnego kina Relax. Nie do końca było logiczne i oczywiste wykorzystanie tego na sklep, ale zawsze dziwność też jest jakimś argumentem, że no co, zróbmy to. Będzie inaczej, będzie ciekawiej. Ja to lubię. Do tego stopnia, że właściwie nie wyjeżdżam na wakacje, bo nie potrzebuję odpoczywać od pracy, gdyż ja w pracy odpoczywam. Tak, lubię tu pracować, bardzo lubię tu pracować. Co więcej, to jest pierwsza praca, którą lubię, bo chyba tak naprawdę po raz pierwszy w życiu naprawdę zajmuję się czymś, co mnie interesuje i do czego mam pełne przekonanie. Przy czym mówię tu zarówno o muzyce, jak i o fakcie, że w pewien sposób dajemy drugie życie używanym przedmiotom, bo to też ma dla mnie pewne znaczenie. Gdybym codziennie z tyłu głowy nie miała właśnie takiej małej kontrolki, to umówmy się, zdecydowaną większość pensji zostawiałabym w miejscu pracy. Elektra mieści się przy ulicy Elektoralnej 12 w Warszawie, w budynku dawnego Szpitala Świętego Ducha i jest częścią Mazowieckiego Instytutu Kultury. Elektra to miejsce łączące w sobie funkcję salonu literackiego z klimatem niezależnego sklepu muzycznego. To miejsce dla spotkań autorskich, warsztatów czy twórczych działań wokół naszego księgozbioru i płytoteki. Można u nas znaleźć przekrój przez właściwie całą historię muzyki popularnej XX i XXI wieku, ale skoncentrować chcielibyśmy się na muzyce polskiej, zarówno rozrywkowej, jak i ludowej, a także na polskim jazzie. Zbieramy też płyty wyjątkowe w limitowanych nakładach z autografami artystów, a także płyty trudno dostępne, jak na przykład test presy znanych tytułów. Maniakalnie zacząłem zbierać właściwie w 80 latach, kiedy zaczęli wszyscy przechodzić na kompakty i wszyscy zaczęli to wyrzucać. No i to wtedy był cudowny moment, bo wtedy wszyscy wyrzucali, byli pod jakimś ogromnym wpływem, właściwie pod jakimś ogromnym wrażeniem właśnie tych nowych nośników, a mnie to kompletnie nie przekonywało. Właśnie ten nowy nośnik wydawał mi się dziwny, sztuczny. No i jeszcze przy okazji dochodziło do tego, że mnie głowa bolała po jakimś tam 30 minutach przesłuchania na przykład kompaktu. Się zdarzyło kiedyś, że leciałem samolotem obok głównego inżyniera Philipsa, który mi wytłumaczył wszystko po prostu, że to jest właśnie, że to jest, na czym polega cyfrowe nagranie, cyfrowy zapis, że tam nie ma linearnego zapisu, że nie ma pełnej częstotliwości, że to jest na związkach srebra, w związku z tym te CD się utlenią i tak dalej.
Mógłbyś sobie te płyty pościągać skądś. Ale przez ekranik nie dotkniesz. Wiesz, to są takie niby szczegóły, ale moim zdaniem w szczegółach, diabeł tkwi. Wydaje mi się, że płyta jest w stanie przetrwać wszystko. No, to pokazuje, jak długo utrzymała się na rynku, mimo że gdzieś tam w pewnych kręgach zniknęła na chwilę. Tak, nie wiem, ja będąc DJ-em nigdy o niej nie zapomniałem. Tak myślę, że ludzie, którzy już przyzwyczaili się do tego ciepłego, winylowego brzmienia, no nie będą chcieli zmieniać nośnika. Jestem w ogóle życzliwą optymistką i twierdzę, że płyty winylowe się mają bardzo dobrze. Stwierdziłabym nawet, że coraz lepiej. To jest tak, że na chwilę obecną płyty zarówno kupują kolekcjonerzy, ale przychodzą ludzie zupełnie przypadkowi, którzy nawet nie posiadają gramofonu w domu, ponieważ twierdzą, że płyta jest gadżetem. Kupowanie płyt stało się czymś modnym, czymś sexy, czymś trendy. Warszawa jest pod wieloma względami wyjątkowa z tego względu, że tu jest bardzo dużo jednak świadomych kolekcjonerów, świadomych ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, wiedzą, czego chcą i mało tego, nie są tak strasznie pod wpływem opinii innych. Znaczy oni mają strasznie dużo zróżnicowana indywidualność jest w Warszawie. Warszawska kultura winylowa to na pewno jest zjawisko. Jest cała masa giełd, eventów, wydarzeń, targów. Zwłaszcza w lecie, kiedy te imprezy odbywają się w plenerze, jest po prostu czyste szaleństwo. Jeszcze 15-10 lat temu powiedziałabym, że Warszawa jest ho, na przykład za rynkiem niemieckim, za tym, co się dzieje w Londynie. W tym momencie chyba Warszawa nie ma się czego powstydzić, bo jest coraz więcej miejsc, gdzie można dostać zarówno stare, kilkudziesięcioletnie wydania, jak i wszystko to, co nowe. Był u nas klient ze Szwecji, który powiedział, że w Sztokholmie takiego sklepu jak Asphalt Shop nie ma. Rynek winylowy w Warszawie jest bardzo rozwinięty. Sklepów jest dużo. Te sklepy się różnią od siebie, to też jest fajne. Albo się specjalizują w innej muzyce, albo mają inny segment rynku. My na przykład specjalizujemy się w nowych płytach importowanych i bardzo dobrze w tej działce się czujemy. Także jest okej. Nasza czytelnia to swego rodzaju świątynia analogu. Jej zbiory dostępne są dla wszystkich tych, którzy cenią sobie szelest kartek papierowej książki czy trzaski płyty winylowej. Działamy trochę w myśl zasady, że przeszłość uchwycona staje się częścią teraźniejszości i może być także częścią przyszłości. Proszę Państwa, czy płyty mają zapach? Chyba nie. Na pewno nie kompaktowy. Ale stare płyty mają szczególny aromat. Najdroższa, najciekawsza płyta, jaką kiedykolwiek sprzedałem, to była płyta Debussy'ego, sonata na skrzypce i fortepian, 10-calowa, ale nie powiem za ile ją sprzedałem, dobrze? Bo to jest astronomiczna suma, to już jest kilkadziesiąt tysięcy na przykład, złotych oczywiście, może tak, ale nie powiem też w jakim wykonaniu, dobrze?